Hej, z tej strony Necji, a to film przedstawiający lore Czaski. Czaskę znamy już od samego wyjścia na tlanu, jednak dopiero teraz dostaliśmy o niej więcej informacji. Dlatego nie przedłużajmy i zacznijmy film. Czaska to członek kwiecisto-pierzastego klanu, by jak inaczej przetłumaczyć Flower Feather, i osoba, która rozwiązuje konflikty między ludźmi i Saurianami. Jak mogliśmy dowiedzieć się ze wcześniejszych questów, Czaska została porzucona jako niemowlę i zaopiekowała się nią jedna z Kukusaurusów, czyli latających Saurianów, a następnie została adoptowana przez rodziców Koichi. O tym, jak dokładniej to wszystko przebiegało, możemy dowiedzieć się z najnowszych informacji w jej profilu. Najstarsze wspomnienia Czaski sięgają momentu, w którym żyła już wśród Kukusaurusów. Na początku uważała, że jest Saurianem, po prostu takim bez dzioba i szponów, i który nie był w stanie latać ani szybować. Jej sauriańska matka kochała ją jednak jak własne dziecko i gdy wracała z polowań, zawsze zwracała uwagę na to, by brzuchy jej dzieci napełniły się, zanim ona sama zacznie jeść. Czaska jednak nie chciała być pisklęciem czekającym na nakarmienie. Gdy wystarczająco dorosła, wychodziła obserwować, jak jej matka i siostry polują, po czym adaptowała ich technikę pod siebie. Ponieważ nie mogła latać, skakała między drzewami, a ponieważ nie miała dzioba i szponów, uzbrajała się w kamienie. Szukając swojej zdobyczy, natrafiła na dzika. Mimikując technikę Kukusaurusów, rzuciła się do ataku, jednak szybko została znokautowana. Jej matka i siostry opatrzyły rany Czaski, a ta, gdy tylko wyzdrowiała, ponownie opuściła gniazdo i rozpoczęła przygotowania, by upolować wcześniejszego dzika. Podróżując, zaczęła zbierać kamienie z ostrymi brzegami, patyki, soki roślinne i futra martwych zwierząt. Jej matka nie była w stanie zrozumieć, na co potrzebne są jej te wszystkie śmieci, jednak była zadowolona z tego, że jej córka znalazła sobie hobby. W końcu Czasce udało się stworzyć proce. Gdy ponownie znalazła dzika, ten akurat atakował małą wiewiórkę. Biegnąc, do jego kopyta przylepiło się coś lepkiego. Kiedy dzik próbował to coś odkleić, jego czaszkę przeszło kilka pocisków, zabijając go na miejscu. Następnie Czaska wyszła z krzaków i zadowolona wróciła ze zdobyczą do gniazda. Przez kolejne lata Czaska zaczęła tworzyć coraz to więcej i więcej technik walki, tak jakby jakiś głos jej w tym wszystkim podpowiadał. Jednak im dłużej się tego głosu słuchała, tym mniej zainteresowana była zdobyczą, a o wiele bardziej samą walką. Zamiast trzymać się swojej wcześniejszej, efektywnej techniki, Czaska wolała teraz wejść w bezpośrednią walkę. Wyglądała wtedy jak wojownik, który szuka tylko pojedynków i spokój znajdzie jedynie w śmierci. Na widok Czaski zwierzęta zwykle uciekały, przez co nie udawało jej się ich upolować. Młoda Czaska musiała wtedy zdecydować, czy woli upojenie bitwą, czy pełny żołądek. Wtedy wydawał się to dla niej niemożliwy wybór. Teraz przechodzimy już do momentu, w którym Czaska rozpoczyna swoje życie w społeczeństwie ludzkim. Znaleziona została przez Alpa, starszą w kwiecisto-pierzastym klanie, która oddała ją pod opiekę Kuzco. Ten początkowo był co do niej niepewny. Gdy pierwszy raz ją zobaczył, kiedy ta wbijała swoje zęby w surowy kawał mięsa, powiedział Alpie, że zgodził się na adopcję dziecka, nie Sauriana. Kolejne dni też nie były łatwe. Czaska często kradła jedzenie i rozpoczynała walki z innymi, przez co była przez wielu nazywana sępem. To mocno dziwiło Kuzco, ponieważ w przeciwieństwie do Czaski, Kukusaurusy nie wchodzą w konflikty z innymi bez powodu. Po wielu dniach namysłu zdał sobie sprawę, że nie jest to spowodowane jej dziką osobowością lub nieprzystosowaniem się do nowego środowiska, a wpływami Abyssu. Kolejnym razem, gdy Czaska została przełapana na złym uczynku przez członków latającego składu, Kuzco szybko przybiegł, by za nią przeprosić, a następnie spytał się jej, czemu to zrobiła. Było to dziwne pytanie, ponieważ do tej pory Czaska nie była w stanie powiedzieć ani jednego słowa. Jednak tym razem było inaczej. Pierwszym wypowiedzianym przez Czaskę słowem było sępy. Przez następne dni do Czaski przychodziło wielu szamanów, gdzie ci badali ją i próbowali wyprzeć z niej Abyss. Wśród nich była też i Citlali, która na dużych zebraniach zwykle siedziała cicho i jadła owoce. Podczas jednego ze spotkań szaman stwierdził, że Abyss znajduje się głęboko w jej duszy i będzie tylko rosnąć wraz z wiekiem. Uznał też, że najlepiej będzie wypuścić ją ponownie do lasu. Kuzco nie był jednak zadowolony z tego pomysłu i postanowił, że dalej będzie się nią opiekować. Całą rozmowę usłyszała schowana za drzwiami mała Koichi. Koichi, mimo tego, że była młodsza od Czaski, to pełniła jednak rolę starszej siostry. Z tego powodu musiała opiekować się Czaską, gdy rodziców nie było w domu. Przed jej adopcją Koichi marzyła o starszej siostrze, takiej, która by się z nią bawiła i się nią opiekowała. Jednak wraz z przybyciem Czaski jej ojciec stał się o wiele bardziej zapracowany, matka nie miała już dla niej czasu, a przyjaciele zaczęli jej unikać. Pewnego razu, gdy rodziców nie było w wiosce, Czaska wdała się w kolejną bójkę.
Gdy Koichi przybyła na miejsce, zobaczyła siostrę stojącą nad grupą jęczących dzieciaków. Wśród nich też jej dawnych przyjaciół. Czaska wtedy wskazała na nich palcem i powiedziała sępy. To mocno zdenerwowało Koichi, która zaczęła na nią krzyczeć. Powiedziała, że to przez nią nie ma przyjaciół, przez nią rodzice nie mają dla niej czasu i to ona jest największym sępem z wszystkich. Z tymi słowami Czaska pobiegła do lasu. Koichi postanowiła za nią nie biec, uważając, że za jakiś czas i tak wróci. Później tego samego dnia dowiedziała się, że dzieciaki, które pobiła Czaska, wyzywało ją i jej rodzinę, a w szczególności Koichi. Ich rodzice mieli powiedzieć im, by ci nie bawili się już więcej z Koichi na wypadek, gdyby choroba jej siostry była zaraźliwa. Słysząc to, Koichi pobiegł do lasu za Czaską. W tym samym czasie Czaska zastanawiała się, co ma ze sobą zrobić. Nie pasowała do społeczności ludzkiej, jednak tak samo nie była już Saurianem. Nie potrzebowała ludzi, uznawała ich za słabych, jednak w pewnym sensie za nimi tęskniła. Usłyszała wtedy w swojej głowie głos, ten sam, który kazał jej cały czas walczyć. Walcz, gryź, niszcz. W ten sposób możesz zapomnieć o swoim nieszczęściu. Zapomnij o niezdarności, która została w ciebie wymuszona poprzez życie wśród ludzi. Zapomnij o hajdenach, w które się wkuli. Wszystko jest narodzone z dzikości, urodzone bestią. Ten głos słyszała od kiedy już pamięta. Początkowo był cichy, jednak wraz z biegiem czasu coraz bardziej na nią wpływał. Mama wysłała mnie do ludzi z nadzieją, że uda im się mnie wyleczyć. Prawda? Powiedziała Czaska. Jednak nic to nie dało. Świat ludzi jest huczniejszy od gniazda. Ludzie kłócą się i walczą całe dnie. Zawsze są skłóceni. A ten głos jest coraz głośniejszy, gdy to się dzieje. Coraz to bardziej kuszący. Czaska zaczęła płakać. Według niej tamte dzieciaki zasługiwały na bicie, obrażały jej rodzinę. Jednak koniec końców to ona została ukarana. Wtedy głos zaczął być coraz głośniejszy i zmuszał ją, by ta zniszczyła wszystko, co ją przytłacza. Czaska zaczęła bić pięściami o drzewo, by móc się go pozbyć. W końcu zmęczona upadła na ziemię, a wraz z nią głos też stał się cichszy. Czaska uznała, że umiera, a wraz z nią też inna ona. Próbowała się pocieszać. W końcu na świecie będzie o jednego sępa mniej. Gdy po jakimś czasie się obudziła, obok niej kucała Koichi, która zabandażowała jej pokrwawione ręce i rozpaliła ognisko, by dorośli mogli ich znaleźć. Następnie przeprosiła Czaskę za to, że ją wcześniej okrzyczała i oznajmiła, by razem wróciły do domu. Wtedy Czaska wypowiedziała swoje drugie w życiu słowo – dom. Następnie w profilu Czaski możemy dowiedzieć się, w jaki sposób stała się osobą do rozwiązywania konfliktów w Natlanie. W dzieciństwie życie wśród ludzi uczyła ją Alpa, wspomniana wcześniej starsza klanu, a także kapitan latającego składu. Początkowo Czaska nie była w stanie pojąć, czemu bójki uważane są za coś złego. W końcu Sauriany i bestie same decydują wszystkim przez siłę. Wygrała, więc czemu ma ustępować? Jednak po opowiedzianych wcześniej wydarzeniach jej podejście zmieniło się. Próbując użyć ludzkich słów, powiedział do Alpy: ucz mnie być silny, abys pokonać. Alpa postanowiła wtedy nauczyć małą Czaskę władać największą bronią ludzkości – językiem. Ta początkowo nie wiedziała, w jaki sposób obijanie warg może być wykorzystywane jako broń, jednak słuchała wszystkiego, co było jej mówione. Jak się okazało, wraz z nabyciem umiejętności komunikacji, koordynowanie i poleganie na innych, polowanie zaczęło być łatwiejsze. Podobnie gdy napisała Koichi na urodziny list z życzeniami, jej siostra i rodzice byli bardzo zszokowani i ucieszeni. W końcu, gdy wzięła udział w pielgrzymce powrotu świętego płomienia, wydawało jej się, że osoby z klanu zaczęły odnosić się do niej z szacunkiem. Kiedy zakończyły się jej nauki i została przydzielona jej rola osoby do rozwiązywania konfliktów, nie było sprawy, z którą nie była w stanie sobie poradzić. Nawet nie z powodu tego, że umiała przemówić ludziom do rozsądku swoimi zadowalającymi obie strony propozycjami, a dlatego, że nie było na nią mocnych i próba walki przeciwko niej bardziej przypominała ten mem. Bomba wodorowa versus kaszlące dziecko. By radzić sobie z innymi, Czaska zamówiła u Silonen nawet specjalną broń, na której mogła latać i strzelać, a ci, którzy oglądali mój film o Silonen, już wcześniej o tym wiedzieli. Czaska przez ten czas nauczyła się żyć z głosem w głowie. Wydawało jej się nawet, że całkowicie się go pozbyła, ponieważ przez pewien czas nic nie słyszała. Jednak pewnego razu, podczas wojny strażników nocy, czyli kiedy zwycięzcy pielgrzymki udają się do Królestwa Nocy, głos zamanifestował się przed nią jako jej identyczna kopia. Im więcej potworów Abysu Czaska zabiła, tym bardziej głos przejmował nad nią kontrolę. Już prawie miała się poddać, kiedy przypomniała sobie, po co walczy. Przypomniała sobie o jej ludzkiej, jak i Saurianiej rodzinie. Wycelowała w swoją kopię z pistoletu i strzeliła. Fantom roztrzaskał się jak lustro, a Czaska usłyszała śmiech Abysu. Ha, hipokrytko, mówisz, że chcesz walczyć, a jednak podnosisz w moim kierunku broń. Jaki żałosny. Nie,
Znam cię zbyt dobrze, powiedziała wtedy Czaska. Dlatego wiem, że to jedyny sposób na zawarcie pokoju między nami. Już miała przeładować broń, kiedy nabój wypadł jej z rąk. Gdy schyliła się, by go podnieść, zauważyła leżący przy jej nodze wyżyn. To wszystko z profilu Czaski. Nie ma też aż tylu informacji w jej voice line'ach. Możemy z nich dowiedzieć się jednak, że w dzieciństwie wpadła w konflikt z Mualani, prawdopodobnie próbując ukraść jej deskę, by móc polować na wodzie. Uważa też Mawujkę za kogoś całkowicie poza jej zasięgiem i zazdrości Ahałowi tego, że jest w stanie posługiwać się ludzką mową. Żałuje, że jej sauriańska matka tego nie potrafi. Zwraca też uwagę na to, jak dobrą trenerką personalną jest Jansan w porównaniu do niej. To tyle z ciekawych informacji z voice line'ów i też tyle z tego filmu. Nic na jej temat nie ma w opisie broni. Tam dostajemy więcej informacji o rebelii Woczka na Tlanie, jednak na ten temat zrobię osobnego shorta. Jeśli spodobał wam się film, to zostawcie like i suba. Nie zapomnijcie też o moim TikToku i Ko-fi, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał. A teraz się z wami żegnam. Miłego dnia.